Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No już jest, dodatek Arkansas, czyli kolejny stan do American Truck Simulator został już wydany i możecie już go zakupić. Jest dostępny na Steamie, jego cena to 47 zł bez grosza. Natomiast zanim się na to zdecydujecie, to obejrzyjcie film do końca, bo możliwe, że będziecie mieli pewną możliwość na przykład oszczędzenia na tym stanie, bądź w pewnym pakiecie. I też dowiecie się o paru innych ciekawych rzeczach. Natomiast co do tego stanu, no to nie wiem, czy trzeba go aż tak mocno jeszcze przedstawiać. Była o nim wielokrotnie mowa na przestrzeni tych ostatnich miesięcy. Pojawiało się wiele postów, wiele filmików i wiele różnych innych informacji. Możecie zobaczyć też, jeśli nie widzieliście u mnie, gameplay z tego stanu. No i poza tym możecie sami go przetestować. Najważniejsze punkty SC Software również wymieniło chociażby na stronie na Steamie, a z uwagi na fakt, że mam tu jeszcze do omówienia wiele innych ciekawych informacji, to po prostu temat ogólnego wydania Arkansas już skończyłem. Pomyślę, że pewnie bardziej ciekawi was to, co takiego Paweł Szebor powiedział na dzisiejszym specjalnym streamie z okazji wydania tego stanu. Zgaduję, że tak, więc teraz przechodzę do tej kwestii. Między innymi Paweł powiedział, że ten tydzień będzie bardzo ciekawy i nie chodzi tylko o premierę stanu Arkansas, ale chodzi szczególnie o te targi IAA, które rozpoczynają się już od jutra. Paweł właściwie powiedział, że praktycznie codziennie będzie coś albo zapowiedzianego, albo coś nawet wydanego konkretnie do Euro Truck Simulator 2. Wiemy na pewno już, o czym była mowa w ostatnim materiale, że 19 września, czyli w najbliższy czwartek, ma pojawić się ta specjalna naczepa, ten e-trailer do dodatku Kron Trailer Pack. Jednak co takiego pojawi się w pozostałych dniach? No, przekonamy się już właściwie za niedługo, możliwe, że nawet już od jutra. W każdym razie, jeśli coś będzie, to będę was o tym informował. Prawdopodobnie będą to głównie jakieś nowości związane z tymi partnerami, u których SC Software będzie, o czym też była mowa w ostatnim filmiku. Oprócz Krona będą m.in. też u Wieltona, u Scanii, jest też temat marki Cashboa, a tutaj czekamy oczywiście na kolejny pakiet naczep, więc pewnie głównie coś z nimi będzie się działo, choć niewykluczone, że może z kimś jeszcze innym, no zobaczymy. Ale oprócz tych targów i tych nowości, które będą tu zapowiadane czy wydawane, szczególnie do ETS-a, coś niespodziewanego ma być zapowiedziane w tym tygodniu. W sensie ma pojawić się jakiś teaser, trailer, jakaś podpowiedź, może screen. Natomiast premiera tego może być nawet w nadchodzących tygodniach. Paweł właściwie na streamie powiedział, że było to coś zupełnie nieoczekiwanego i nie było nawet w normalnych planach. Co to takiego? Czym chcą nas tutaj zaskoczyć? Możecie swoje typy dać w komentarzach. Także jak słyszycie, ten tydzień zapowiada się ciekawie, ale czy tak faktycznie będzie, czy faktycznie będzie on ciekawy dla nas, czy raczej ciekawy dla partnerów biznesowych SCS-u? Przekonamy się pewnie już w niedzielę, czy w następnym tygodniu, jak będziemy sobie robić jakieś podsumowanie, może nawet taki filmik muszę przygotować. Oczywiście jeśli coś będzie bardzo ciekawego, to na bieżąco będę was o tym informował. Natomiast oprócz tej kwestii, no to jeszcze w międzyczasie tak wyłapałem, że Paweł wspomniał, że będzie to nawet najlepsza jesień i wczesna zima, możliwe, że dla graczy, chyba że już sam widzi te wyniki finansowe. No zależy jakby na to spojrzeć, jakby patrzeć z perspektywy gracza, no to dla nas najlepsze by było ze względu na nowości, ale z widoku no tutaj szefa jednak tej firmy, no to wyniki finansowe byłyby lepsze chyba, nie? I w międzyczasie jeszcze wspomniał, że duży dodatek szykuje się na koniec roku dla ETS-a, pewnie chodzi oczywiście o Grecję. Natomiast pewnie ciekawi was jeszcze kwestia, co takiego jest z tirami, czy było coś o ciężarówkach. Coś było, ale brak konkretów, także nic konkretnego o Volvo czy Mercedesie, choć wspomniał, że gracze narzekają na obecną sytuację ciężarówek do ETS-a, jak to wygląda, jeśli chodzi o ich wydawanie, o tą biedę i po prostu zdaję sobie sprawę z tych narzekań. Natomiast tak jak mówię, żadnych konkretów, wyjaśnił dlaczego są opóźnienia, jak to wygląda też za kulisami i wspomniał, że ten zespół, który zajmuje się pojazdami, ma kupę roboty, no i po prostu mają też dużo pojazdów, ta linia produkcyjna jest zapchana czy coś takiego. Jednak no bez większych obietnic, dat, no i po prostu konkretów na ten moment. Jeśli interesują was jeszcze kwestie techniczne, na przykład ta rewolucja silnikowa, ogarnięcie CPU i tak dalej,
To tutaj też na razie brak konkretów, powiedział, że to się przedłużyło, mają kupę roboty, jeszcze nad wieloma kwestiami pracują, ale w międzyczasie jak się coś udaje zrobić, co można od razu dodać do gry, no to robią. I w sumie z najciekawszych rzeczy, jakie padły na tym streamie, to tyle. Więc teraz czas na powrót do kwestii wokół Arkansas. No i teraz przejdę do pewnej informacji na temat dodatku Forest Machinery, które można kupić razem z nowym stanem, taniej w pewnym pakiecie, ale o tym zaraz. Ponieważ Forest Machinery otrzymało pewne nowości. Pojawił się tutaj nowy pojazd, który teraz widzicie, można go przewozić posiadając oczywiście ten dodatek, a do tego do swojej kabiny można dodać teraz nowe akcesoria. Także jeśli mieliście już ten pakiet, dostaniecie to wszystko za darmo i pewnie już to macie, bo pojawiło się to teraz w tej mini aktualizacji, to teraz zostało opublikowane. A jeśli nie macie, to możecie oczywiście dostać i podstawkę i te nowości, nawet w tańszej cenie. I nie tylko dlatego, że obecnie na Steamie trwają promocje i można sobie kupić gry i dodatki od SCS-u po tańszych cenach, ale też dlatego, że SC Software przygotowało specjalny pakiet o nazwie Arkansas, w którym taniej można zakupić ten właśnie stan, jak i dodatek Forest Machinery. Także jeśli jesteście zainteresowani, no to możecie sobie zakupić, a na przykład jeśli mieliście już Forest Machinery, to możliwe, że możecie nadal skorzystać z tego pakietu, kupić sam stan i pewnie ciut wyjdzie taniej, bo on sam na ten moment nie ma żadnej promocji, więc możliwe, że z tego pakietu coś uda się uciułać. W każdym razie zobaczcie, jakie macie możliwości, zanim zdecydujecie się na jakikolwiek zakup. Natomiast jeśli już zaopatrzycie się w Arkansas, no to oczywiście w międzyczasie, zwiedzając ten stan, możecie też wziąć udział w wydarzeniu Cruising Arkansas. Czyli jest to oczywiście typ wydarzenia pewnie wielu wam dobrze znany, bo to jest zazwyczaj kopiuj wklej dla każdego stanu czy innej tam mapy, nawet w ETS-ie się już pojawia. I oczywiście mamy tutaj nową edycję tego wydarzenia. Standardowo jest kopiuj wklej. Także trzeba zaliczać te kolejne miasta. Ile konkretnie jeśli chodzi o ten stan? Wszystkie, czyli 10. Trzeba je zaliczyć w jaki sposób? Otóż dowożąc do nich zlecenia z Wotra, bądź zabierając z nich i dowożąc gdzieś indziej. Na przykład też do innego miasta w tym stanie. Pamiętajcie jednak, że wykonując te zlecenia, musicie wybierać takie trasy, żeby nie były one krótsze niż 100 mil. Mogą być dłuższe, może być równe 100 mil, ale nie mogą być to krótsze trasy, ponieważ po prostu nie zaliczę wam postępu do tego wydarzenia. Także to jest cel osobisty, trzeba robić te zlecenia do lub z miast w tym stanie, trzeba każde miasto z tego dodatku, czyli łącznie 10 zaliczyć. Ciekawą nowością, która się teraz pojawiła, jest fakt, że na podglądzie w grze, jak i też na World of Trucks można zobaczyć postęp tego. Jest lista z tymi wszystkimi miastami i tam będzie po prostu zaznaczać dany postęp. Także bardzo fajna nowość. Powiedziałbym nawet, że w ciągu ostatnich lat, jeśli chodzi o tą platformę, to chyba jedna z większych nowości, jaka się tam pojawiła. Pomijam zeszłoroczne świąteczne wydarzenie, bo to trochę inna kwestia, tutaj inna bajka. I po prostu inne podejście do działania wydarzenia. Tutaj mamy coś stricte związane z platformą, jeśli chodzi, że tak powiem, o jej technologię, no i ta w sumie prosta rzecz, która mogłaby się pojawić już dawno temu, w końcu jest, ale lepiej późno niż wcale, także przynajmniej to ułatwili, no i bardzo fajnie. Aha, i jeszcze jedna uwaga, jeśli będziecie robić swój cel osobisty, jeśli będziecie zawozić jakieś zlecenie do Texarkany, bądź zabierać stamtąd i będziecie jechać gdzieś indziej, upewnijcie się, że jest to kawałek Texarkany w Arkansas, ponieważ jeszcze jest teksańska wersja tego miasta, dlatego upewnijcie się, że przy Texarkanie widnieje dopisek AR, co wskazuje na ten właściwy stan, jeśli chcecie robić oczywiście zlecenia związane z tym wydarzeniem. Natomiast jak już zaliczycie te wszystkie miasta, co takiego można zdobyć? Nagrodą za to jest to malowanie. Natomiast oprócz nagrody za cel osobisty jest jeszcze nagroda za cel społeczności, w ogóle jest też cel społeczności. Tutaj społeczność musi przejechać 125 milionów mil podczas dostarczania tych zleceń do miast bądź z miast tego stanu. Także wy w międzyczasie możecie robić na spokojnie swój cel osobisty, a społeczność będzie nabijała te mile do tego celu społeczności. I kiedy zrobicie swój cel osobisty i też społeczność ogarnia ten główny cel, no to wtedy też otrzymacie tą zawieszkę. To wydarzenie potrwa do 17 listopada, ale oprócz tych dwóch nagród można zdobyć pewną jeszcze pluszankę. Otóż możecie zdobyć tą nagrodę, jeśli wykonacie zlecenie z Wotra do lub z miasta Pine Bluff. Po wykonaniu takiego zlecenia otrzymacie ten przedmiot.
I jeśli chodzi o kwestie i o Arkansas i wokół Arkansas, to tyle. Natomiast na sam koniec mam dla was jeszcze zaległy post na temat dodatku Nordic Horizons i o mieście, z którego wywodzi się klub piłkarski, który w tegorocznych eliminacjach zakończył marzenia obecnego mistrza Polski o Lidze Mistrzów. Jeśli ktoś nie śledzi piłeczki, to chodzi tu o miasto Bodo. Czy właściwa wymowa to jest Budę, czy jakoś tak, ale zważywszy na to, że dużo nasłuchałem się już nazwy Bodo Glimt, to będę używał Bodo po prostu. Co takiego jednak SC Software ma ciekawego do powiedzenia na temat tego miasta? Położone na północ od koła podbiegunowego, bo to jest drugim co do wielkości miastem w północnej Norwegii, zaraz po Tromsø. Początkowo założone jako miasto handlowe. Bodo ma bogatą historię związaną z rybołówstwem i górnictwem, które przyniosły mu dobrobyt. Niestety podczas II wojny światowej duża część miasta została zniszczona, ale zostało ono całkowicie odbudowane i powiększone, a kilka ocalałych budynków zostało zachowanych. W naszej wirtualnej rekreacji Bodo te budowle zostały odtworzone jako niestandardowe modele. W latach 40. XX wieku ze względu na brak mieszkań rząd szwedzki pomógł wybudować 107 mieszkań. To niewielkie osiedle znane dziś jako Svenskebyle można znaleźć w sercu miasta. Dziś Bodo jest tętniącym życiem miastem z wieloma drogami, zabytkami i przemysłami, które kierowcy ciężarówek w naszym nadchodzącym dodatku będą mogli odkrywać i eksplorować. Od Stormen Concert Hall po Muzeum Lotnictwa. Jesteśmy pewni, że spodoba się wam zwiedzanie. Jednak nie zapominajmy o pracy. Jako kierowca ciężarówki znajdziesz kontrakty i zlecenia dostaw do miejsc takich jak lotnisko miejskie, supermarket, stocznia budowniczych jachtów i inne. Jeśli Bodo przypadnie wam do gustu, możecie rozważyć zakup garażu w mieście jako nowej bazy operacyjnej lub rozszerzenie swojej obecnej firmy. I właśnie to SC Software miał do powiedzenia na temat tego miasta, natomiast też i ja miałem tyle do powiedzenia na temat tego wszystkiego w tym materiale. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał, dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!